Znalazłem muchomora, czerwonego, z białymi kropeczkami. I co teraz? Co teraz? Jedni mówią, że to śmiertelnie trujący grzyb, a inni to jedzą i żyją. A wezmę i sam sprawdzę. I wziąłem i sprawdziłem i postanowiłem się wypowiedzieć. W końcu w bólach i cierpieniach, ale nie z powodu muchomora. Nie. Bez bólu i cierpienia nagrałem 2 równoległe filmy, umieszczając w nich identyczne intro. To jest drugi film. Jak wspomniałem w równoległej audycji na temat Amanity muscaria, link w opisie, przygotowanie muchomora czerwonego do spożycia w postaci posiłku polega na gotowaniu i kilkukrotnym odlewaniu wody, co znacznie ograniczy toksyczność grzyba. Jednak większość substancji aktywnych zostanie w ten sposób utracona, a to nas w tym miejscu nie interesuje. Zostawmy to kucharzom. Tam i ówdzie możemy się dowiedzieć, że w kulturach syberyjskich, zwłaszcza wśród Korjaków, muchomor czerwony był używany w rytuałach szamańskich do wprowadzania się w stany transowe. Szamani spożywali grzyb, aby nawiązać kontakt z duchami i uzyskać wizję. I być może o te wizje właśnie chodzi wielu zjadaczom muchomora czerwonego. W niektórych tradycjach praktykowano również picie moczu osób, które spożyły muchomora, ponieważ aktywne substancje są wydalane w niezmienionej formie. Jednak tu pominę elementy historyczne i zajmę się praktycznym podejściem do przygotowania i spożywania muchomora czerwonego oraz jego oddziaływaniem na nasze organizmy. Jeśli najpierw trafiasz na ten mój odcinek o muchomorze czerwonym, to proponuję, co ja mówię, zalecam zapoznanie się z moją audycją, w której dość szczegółowo opowiadam o badaniach naukowych, zagrożeniach, zawartości substancji toksycznych i innych sprawach, o których warto wiedzieć. Link w opisie. Aby nieco skrócić ten film, niektóre informacje przedstawię w postaci tablic, więc samo słuchanie da dużo, ale nie wszystko. W równoległym filmie, który właściwie powinienem nazywać pierwszym filmem, bo niesie istotne informacje wynikające z badań, wypunktowałem pewne obszary, powiedzmy korzyści, którymi muchomor czerwony nas obdarza. Tu, zgodnie z zapowiedzią, je powtórzę i nieco rozwinę. Oto potencjalne korzyści wynikające z zastosowania muchomora czerwonego. Redukcja bólu. Związki zawarte w muchomorze czerwonym wykazują właściwości przeciwbólowe. Muscymol działa jako agonista receptorów GABA-A, co hamuje sygnały bólowe w układzie nerwowym. Kwas ibotenowy przekształca się w muscymol i staje się składnikiem łagodzącym ból. Potencjalnie można zastosować te składniki w przypadkach przewlekłych bólów nerwowych, np. w neuropatii, oraz bólów mięśniowych i stawowych, w tym związanych z chorobami reumatycznymi. Zaburzenia snu. Muscymol ma właściwości uspokajające. Wpływając na receptory GABA, wywołuje działanie uspokajające i nasenne. Potencjalnie można go zastosować w przypadkach bezsenności lub w przypadkach zaburzeń związanych z nieregularnym snem, np. wywołanych stresem lub lękiem. Lęk i stres. Muchomor czerwony ma właściwości przeciwlękowe. Ponieważ muscymol, oddziałując na receptory GABA, działa podobnie jak leki uspokajające, np. benzodiazepiny. Różnice pomiędzy działaniem leków i muchomora czerwonego są dość istotne, ale o tym
Może opowiem w dodatkowym, po cichu planowanym filmie. Choroby związane ze stanami zapalnymi. Muchomor wykazuje działanie przeciwzapalne. Niektóre badania wskazują, że ekstrakty z Amanita muscaria mogą modulować reakcje zapalne, w tym wpływać na mikroglei. Dzięki temu potencjalnie można zastosować muchomora czerwonego np. w przypadkach chorób autoimmunologicznych z towarzyszącymi stanami zapalnymi. Piąta plansza pokazuje zastosowanie muchomora czerwonego w chorobach skórnych. Po szóste, problemy neurologiczne. Jak widać na planszy, niektóre wstępne badania sugerują, że muscymol może wspierać regenerację neuronów. W siódmym punkcie znalazło się wspieranie zdrowia psychicznego. W mikrodozowaniu muscymol może wspierać introspekcję, poprawę nastroju i redukcję depresji. I na koniec jeszcze poprawa odporności. Składniki muchomora czerwonego wykazują właściwości adaptogenne. Dlatego w tradycjach ludowych muchomor czerwony był używany do wzmacniania organizmu i poprawy odporności. Potencjalnie może mieć zastosowanie we wspomaganiu organizmu w walce z przewlekłym stresem i infekcjami. We wspomnianym wcześniej filmie obiecałem również podpowiedzieć, jakimi ziołami i w jakim zakresie można zastąpić muchomora czerwonego, lecz tym zajmę się na końcu. Teraz przejdźmy do przetwarzania i spożywania. Jak przygotowuje się Amanitę muscaria do spożycia w celach terapeutycznych i innych ciekawych celach? Grzyby się suszy, robi się z nich nalewki oraz ocet. Grzyby oczyszczamy, ale nie myjemy w wodzie, bo utracimy część składników czynnych rozpuszczalnych właśnie w wodzie. Ekstrakty z muchomora czerwonego można stosować do spożycia i do wykonywania maści tudzież kremu. Ocet z surowych grzybów ja wykorzystuję do wykonywania maści, kremu lub żelu. Ocet i nalewkę ze świeżych grzybów, o której również opowiem, należy stosować tylko zewnętrznie. Najpierw suszenie. Wcześniej suszono grzyby na powietrzu lub na zapiecku. Dziś możemy wykorzystywać do tego celu specjalne suszarki lub suszyć grzyby w piekarniku. Suszenie muchomora czerwonego w temperaturze około 40-50 stopni powoduje dekarboksylację kwasu ibotenowego do muscymolu, który jest mniej toksyczny i bardziej stabilny. Na planszy widzimy wykres zależności zawartości muscymolu w suszu w odniesieniu do temperatury suszenia. A ta plansza pokazuje wykres porównawczy zawartości muscymolu w zależności od temperatury suszenia w odniesieniu do zawartości kwasu ibotenowego. Jak widać, okazuje się, że suszenie w temperaturze około 70 stopni Celsjusza umożliwia uzyskanie większej zawartości muscymolu, więc jeśli nie interesują nas inne substancje zawarte w grzybie, które mogą ulec zniszczeniu, można podnieść temperaturę suszenia do takiej wartości. Drugi wykres pokazał, jak w procesie suszenia ubywa kwasu ibotenowego, który przez dekarboksylację zostaje przekształcony w muscymol. Wysuszone grzyby można jeszcze poddać procesowi sezonowania, czyli odpowiedniego przechowywania przez określony czas przed spożyciem. Celem sezonowania jest dalsza redukcja toksyczności poprzez kontynuację dekarboksylacji kwasu ibotenowego do muscymolu oraz rozkład innych potencjalnie szkodliwych związków. Zaleca się przechowywanie suszonych muchomorów przez co najmniej 3 miesiące przed spożyciem. Podczas sezonowania ważne jest odpowiednie przechowywanie grzybów. Suche, chłodne i ciemne miejsce jest najlepsze, aby zapobiec rozwojowi pleśni i zachować właściwości grzybów.
Do przechowywania najlepsze są hermetyczne pojemniki lub szczelnie zamknięte słoiki, które ochronią nasz produkt przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Spożywanie suszonych grzybów może mieć pewne minusy, które spowoduje chityna. Chityna jest jednym z głównych składników ścian komórkowych grzybów, w tym muchomora czerwonego, Amanita muscaria, a także struktur szkieletowych, owadów i skorupiaków. To biopolimer, który jest trudno trawiony przez organizm człowieka, co wynika z braku odpowiednich enzymów trawiących chitynę. W ścianach komórkowych muchomora czerwonego chityna pełni funkcję strukturalną, zwiększając wytrzymałość i ochronę grzyba. Choć nie jest substancją toksyczną, jest praktycznie nierozpuszczalna i trudna do rozkładu w ludzkim przewodzie pokarmowym. To z kolei utrudnia wydobycie z grzyba zawartych w nim cennych związków. Ponieważ muchomor czerwony zawiera chitynę, może to utrudniać jego trawienie i przyswajanie składników odżywczych. W niewielkich ilościach chityna może działać korzystnie jako błonnik lub prebiotyk, wspierając zdrowie jelit. Nadmiar chityny w diecie może powodować dyskomfort jelitowy, blokady przewodu pokarmowego lub reakcje alergiczne. Nalewka z muchomora czerwonego pomoże nam obejść problemy związane z chityną. Wśród substancji odżywczych prozdrowotnych zawartych w muchomorze jedne są rozpuszczalne w wodzie, inne w alkoholu. Aby wykonać nalewkę ze świeżych grzybów, należy uwzględnić fakt, że świeże grzyby zawierają sporo wody, a to wskazuje, że wydobywająca się z grzybów woda zawiera substancje, które się w niej rozpuszczają. Tej wody może być nawet 90% i ja w moich obliczeniach przyjąłem taką zawartość wody w surowym muchomorze czerwonym. Świeże grzyby zawierają także dużą dawkę kwasu ibotenowego, więc nalewkę ze świeżych grzybów proponuję stosować wyłącznie zewnętrznie. Jak zrobić nalewkę ze świeżych muchomorów czerwonych? Oto konkretne podejście do rzeczy. W naszym przykładzie alkohol etylowy będzie jedynym konserwantem, więc musimy uzyskać jego odpowiednią zawartość procentową objętościowo, aby nasz produkt był trwały. Podaje się, że 15–20% alkoholu jest wystarczające dla produktów o niskim pH i małej aktywności wody. Na tablicy widzicie definicję aktywności wody. Ale nie będę się tu zagłębiał w ten temat, aby nie przedłużać i tak długich wywodów. Tu mamy do czynienia z produktem o dość dużej aktywności wody, więc aby wyraźnie przedłużyć jego trwałość, podniesiemy zawartość alkoholu etylowego do 30% objętościowo. Załóżmy, że mamy okrągły 1 kg kapeluszy muchomora czerwonego i nasze kapelusze zawierają 90% wody. Czyli do 900 ml wody musimy dodać tyle alkoholu, aby uzyskać jego zawartość w wodzie na poziomie 30% objętościowo. W internecie można znaleźć kalkulatory, które nam w tym pomogą. Według moich obliczeń dla 900 ml musimy dodać 415,5 ml alkoholu etylowego o stężeniu 95%. Ponieważ w Polsce dostępny jest także spirytus o stężeniu 70%, obliczyłem także ilość takiego spirytusu dla 900 ml. Wyszło na to, że alkoholu 70% musimy dodać 675 ml. Naczynie, najlepiej szklany słoik, należy dobrać tak, aby nasze kapelusze mogły być całkowicie zanurzone w uzyskanej cieczy. Drobno pokrojone kapelusze muchomora czerwonego
Umieszczamy w słoju i solidnie je upychamy. W międzyczasie zaczyna się z nich wydobywać woda, co ułatwia upychanie. Następnie zalewamy kapelusze spirytusem i szczelnie zamykamy słoik. Odstawiamy to w ciemne miejsce na minimum 2 tygodnie. Dłużej jest lepiej. Okres maceracji nie jest pasywny. Od czasu do czasu wstrząsamy słoikiem, aby zintensyfikować ten proces. Po maceracji nalewkę należy przefiltrować, umieścić w butelkach i już. Plansza wskazuje sposoby stosowania nalewki ze świeżych kapeluszy muchomora czerwonego oraz środki ostrożności. Tak przygotowaną nalewkę stosujemy zewnętrznie na bolące nas stawy i mięśnie. Nalewka ze świeżych muchomorów czerwonych stosowana zewnętrznie to tradycyjna metoda wykorzystywana głównie w ludowej medycynie. Związki aktywne w muchomorze, takie jak muscymol i kwas ibotenowy, mogą działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie i relaksująco na mięśnie. Kolejna plansza wskazuje obszary zewnętrznych zastosowań nalewki ze świeżych kapeluszy muchomora czerwonego. Taką nalewkę można wykorzystać także do zrobienia maści lub kremu. Jako nośnik dla maści ja wykorzystuję pewną mieszaninę lanoliny i nieco wzbogaconego masła shea. Nalewkę do spożycia przygotujemy z suszonych kapeluszy muchomora czerwonego. Po wysuszeniu w wyższej temperaturze, jak wynika z wykresu, dekarboksylacja kwasu ibotenowego jest prawie załatwiona, więc jeśli czas pogania, możemy od razu przystąpić do zrobienia nalewki. Na planszy widzicie proces przygotowania w kontekście proporcji. Najpierw rozdrabniamy suche kapelusze. Weźmy ich 20 gramów na 500 ml alkoholu. Dlaczego proporcja 1 do aż 25 wyjaśnia wyświetlana plansza. Następnie umieszczamy nasz drobny susz w odpowiednio dobranym słoiku i zalewamy go alkoholem etylowym o stężeniu 40 do 70%. Ja używam alkoholu o stężeniu 60%, bo szybciej się przy takim stężeniu odparowuje, gdy chcemy uzyskać zagęszczoną substancję do zrobienia kremu. Tak przygotowany produkt umieszczamy w spiżarni i od czasu do czasu wstrząsamy, aby zintensyfikować macerację. Po okresie maceracji filtrujemy, przelewamy do butelek i już. Wyświetlana plansza wskazuje dawkowanie na podstawie proporcji. Jak widzicie, przy założeniu, że użyliśmy 20 gramów suszu na 500 ml alkoholu, 1 ml nalewki będzie zawierał około 0,04 g suszonego kapelusza. Dawka mikrodozowania to 1-2 ml dziennie, co powinno dostarczyć od 400 do 800 g suszonego kapelusza. Zakładając, że chcemy stosować mikrodawkowanie, o wpływie takiego spożywania opowiem nieco później, zaczynamy od mniejszej dawki niż podana na planszy. Niech to będzie pół mililitra. Taką dawkę należy przyjmować przez 2 do 5 dni, aby zaobserwować reakcję organizmu. Nawet przy mikrodozowaniu mogą się pojawić efekty niepożądane, szczególnie u osób bardziej wrażliwych. Mogą to być nudności lub dyskomfort żołądkowy, lekkie zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub senności w ciągu dnia, w rzadkich przypadkach niepokój lub dezorientacja. Jeśli nie występują żadne niepożądane objawy, dawkę można stopniowo zwiększać. Tę proponowaną górną granicę też można przekroczyć. Na planszy widzicie typowe schematy cyklicznego dawkowania. Przerwy należy wprowadzać, aby uniknąć tolerancji organizmu.
organizm może z czasem przyzwyczaić się do substancji aktywnych, co zmniejsza ich skuteczność. Przerwy pozwalają organizmowi na naturalny powrót do równowagi. Cykl mikrodozowania należy dobrać do indywidualnych potrzeb i tolerancji organizmu. Najbardziej popularny schemat to 5 dni mikrodozowania i 2 dni przerwy. Zaczynajmy od małych dawek, np. pół mililitra, stopniowo zwiększając do 1–2 ml, jeśli nie wystąpią niepożądane efekty. Regularne monitorowanie samopoczucia i dostosowanie schematu do własnych potrzeb to klucz do bezpiecznego i skutecznego mikrodozowania. Natomiast długotrwałe stosowanie bez przerw może zwiększać ryzyko pojawienia się niepożądanych efektów. Cóż, skoro przeszliśmy przez dawkowanie, czas zająć się wpływem takiego spożywania na organizm. Poza tym, że mogą pojawić się wcześniej wskazane efekty niepożądane, substancje czynne muchomora czerwonego mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na ludzki organizm. Te także przekażę tu w formie skróconej, a bardziej zainteresowanych odsyłam do równoległego filmu, gdzie wskazuję badania naukowe, które nie tylko potwierdzają dobre działania tego muchomora, lecz również rozszerzają to, co tu przytoczę. Muscymol działa na receptory GABA w mózgu, które odpowiadają za uspokajanie układu nerwowego. Mikrodozowanie może prowadzić do poprawy samopoczucia i obniżenia poziomu lęku bez uczucia odurzenia. Mikrodozowanie często pomaga w osiągnięciu głębszego i bardziej regenerującego snu. Substancje zawarte w Amanita muscaria mogą działać relaksująco i uspokajająco, co sprzyja lepszemu zasypianiu. Przy niskich dawkach muscymol może wpływać na poprawę zdolności skupienia, uwagi i myślenia twórczego. Muscymol może działać przeciwbólowo, blokując sygnały bólowe na poziomie układu nerwowego. Dlatego mikrodozowanie jest czasami stosowane przez osoby z przewlekłym bólem lub napięciem mięśniowym. Mikrodozowanie może pomóc w łagodzeniu wahań nastroju i poprawić ogólną stabilność emocjonalną. Mikrodozowanie nalewki z Amanita muscaria jest praktyką stosowaną w celu osiągnięcia subtelnych korzyści terapeutycznych i psychologicznych bez wywoływania pełnych efektów psychoaktywnych. Działanie nalewki zależy od obecności muscymolu i ewentualnych resztek kwasu ibotanowego, które oddziałują na układ nerwowy. Mikrodawkowanie można także realizować używając suszu. Mikrodawkowanie suszu Amanita muscaria jest praktyką polegającą na przyjmowaniu bardzo małych ilości suszonych kapeluszy grzyba, tak aby uzyskać subtelne korzyści zdrowotne lub psychologiczne bez wywoływania pełnych efektów psychoaktywnych. Oto szczegółowe informacje na temat mikrodawkowania suszu. Ponieważ rozpiętość proponowanych dawek w różnych źródłach jest duża i nie podaje się informacji, czy waga suszu obejmuje kapelusze bez blaszek czy z blaszkami, ani nie uwzględnia się tam zawartości substancji aktywnych oraz temperatury suszenia, muszę założyć, że najmniejsze podawane dawki dotyczą suszu z dużą zawartością muscymolu. Może to oznaczać, że kapelusze były suszone w wyższej temperaturze. Wykresy zależności widzieliście we wcześniejszej części filmu. Najmniejsza znaleziona dawka to 0,05 grama i jest to zapewne dawka, która ma przetestować organizm. Jako średnią dawkę podaje się 0,1 grama. Ale są źródła, które mówią o dawkach w zakresie od 0,5 do 1,5 grama. W związku z taką rozbieżnością, która może wynikać z różnych przyczyn, radzę zaczynać od tych najmniejszych dawek i obserwować reakcję organizmu.
Jeśli mamy własny susz i wiemy, w jakiej temperaturze były suszone kapelusze, wówczas w przypadku wyższych temperatur przyjmijmy mniejsze dawki suszu, a w przypadku niskich temperatur suszenia można się pokusić o większe dawki. Schemat przyjmowania jest taki sam jak w przypadku nalewki. Mikrodawkowanie suszu Amanita muscaria wymaga precyzji i ostrożności. Zaczynając od małych dawek 0,05 grama i stopniowo je zwiększając, można bezpiecznie odkryć potencjalne korzyści tej praktyki. Regularne przerwy w mikrodozowaniu pozwalają uniknąć tolerancji i długoterminowych skutków ubocznych. Mikrodozowanie może być także realizowane innymi sposobami. Na końcu pokażę te sposoby w postaci plansz i sobie pomilczę. Kolejne plansze pojawią się na krótko, ponieważ osoby zainteresowane mogą je zastopować lub później do nich wrócić. Każda metoda mikrodozowania ma swoje zalety i wady, a wybór najlepszej zależy od indywidualnych preferencji, dostępności materiałów oraz celu mikrodozowania. Bez względu na wybraną metodę należy zaczynać od małych dawek i dokładnie obserwować reakcję organizmu, aby uniknąć efektów niepożądanych. Na koniec pozostał jeszcze jeden preparat – ocet amanitowy. Oto sposób na wykonanie takiego preparatu. Proces jego produkcji polega na fermentacji grzyba w occie, co pozwala na ekstrakcję aktywnych związków takich jak muscymol. Ocet amanitowy można przygotować ze świeżych lub suszonych kapeluszy. W przypadku świeżych kapeluszy muchomora czerwonego musimy pogodzić się z obecnością kwasu ibotenowego w gotowym produkcie, ponieważ proces maceracji w occie, który ma niskie pH, nie sprzyja pełnej dekarboksylacji kwasu ibotenowego do muscymolu. Nieco więcej wyjaśnia wyświetlana plansza. Ostateczna zawartość kwasu ibotenowego w occie amanitowym zależy od sposobu przygotowania, szczególnie od temperatury i czasu procesu. Dlatego ocet amanitowy ze świeżych kapeluszy polecam tylko do użytku zewnętrznego. Ja taki ocet żeluję i polecam do smarowania schorzałych miejsc. Aby uzyskać ocet amanitowy, kroimy zebrane kapelusze i umieszczamy w słoju, dobrze je ubijając, aby uzyskać odpowiednią koncentrację składników czynnych. Przygotujemy ocet amanitowy w sposób analogiczny do octu jabłkowego, co oznacza wykorzystanie naturalnej fermentacji, która przekształca cukry obecne w grzybach w alkohol, a następnie w kwas octowy. To bardziej złożony proces niż klasyczna maceracja w gotowym occie, ale może prowadzić do uzyskania bardziej naturalnego produktu. Oto krok po kroku, jak można by to zrobić. Składniki widzicie na planszy. Dla 1 kg świeżych kapeluszy potrzebujemy słoik o pojemności około 1,5 litra. Dość szybko pojawi się wypływająca z grzybów woda. Pokrojone kapelusze muchomora czerwonego będziemy upychać w słoju, tak jak robiliśmy to w przypadku nalewki ze świeżych kapeluszy. Do tak przygotowanego materiału dodajemy 100 ml octu jabłkowego. Najprostsze rozwiązanie. I jeśli jest taka potrzeba, uzupełniamy to przegotowaną i ostudzoną wodą do pełna przy założeniu, że używamy słoja o pojemności około 1,5 litra. Podczas upychania grzybów w słoju dodajemy 100 g cukru. Słój przykrywamy gazą lub szmatką, aby umożliwić dostęp powietrza i ochronić zawartość przed owadami tudzież zanieczyszczeniami. Pozostawiamy słój w ciepłym miejscu o temperaturze 20-25 stopni Celsjusza. Zawartość słoja należy codziennie mieszać, aby nie dopuścić do powstawania pleśni. W
tym etapie drożdże przekształcają cukier w alkohol, co trwa około 2 tygodni. Po zakończeniu fermentacji alkoholowej, wyczuwalny jest zapach alkoholu, następuje etap fermentacji octowej. Słój nadal pozostaje przykryty w ciepłym miejscu. Ten etap potrwa kolejne 3-4 tygodnie. W tym czasie bakterie kwasu octowego, na przykład acetobakter, przekształcają alkohol w kwas octowy. Ten proces trzeba kontrolować, smakując co kilka dni, aby sprawdzić poziom kwasowości, a gdy ocet osiągnie pożądany smak, fermentację można zakończyć. Ostatni etap to filtrowanie. Po filtrowaniu przelewamy uzyskany produkt do ciemnych butelek i przechowujemy w ciemnym, chłodnym miejscu. Jeszcze raz przypomnę, że ocet ze świeżych kapeluszy stosujemy tylko zewnętrznie. Tak się składa, że tworzenie octu amanitowego w sposób fermentacyjny to ciekawa alternatywa dla klasycznej maceracji w occie. Proces wymaga nieco więcej czasu i uwagi, ale może prowadzić do uzyskania unikalnego produktu o interesujących właściwościach. A w związku z tym warto stworzyć taki ocet przeznaczony do spożycia. W takim celu wykonamy go z suszu. Jak już wiadomo, suszenie grzybu w wyższej temperaturze zwiększa stopień dekarboksylacji kwasu ibotonowego do muscymolu, co jednocześnie znacznie zmniejsza jego zawartość w suszu. Zróbmy ocet amanitowy z suszonych kapeluszy muchomora czerwonego. Przepis widnieje na planszy. Rozdrobnione kapelusze umieszcza się w słoju i zalewa się wodą. Dodaje się cukier lub miód oraz ocet jabłkowy. Dalszy proces jest analogiczny do procesu omówionego dla świeżych kapeluszy. Ponieważ tak uzyskany ocet można także stosować wewnętrznie, przytoczę dawkowanie. Zaleca się rozpoczęcie od 5 do 10 kropli rano i wieczorem. Radzę przyjąć na początek 5 kropli. Ważne jest obserwowanie reakcji organizmu i dostosowywanie dawki w zależności od indywidualnej tolerancji. Należy pamiętać, że Amanita muscaria zawiera substancje psychoaktywne, dlatego stosowanie produktów z tego grzyba powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności i świadomością potencjalnych skutków. Ocet amanitowy jest żywym produktem fermentacji, dlatego może zawierać naturalny osad, co jest normalnym zjawiskiem. Przed rozpoczęciem stosowania warto skonsultować się z osobami doświadczonymi w temacie lub specjalistami. Tak uzyskany ocet można także stosować zewnętrznie jako tonik na skórę lub przeciwbólowo. Teraz jeszcze moje subiektywne zdanie na temat ogólnego skoku na muchomora czerwonego. Ja uważam, że to kolejna moda. Mamy w naturze do dyspozycji zioła o działaniu przeciwbólowym i adaptogennym, które w odpowiednich mieszankach działają na tych polach nie gorzej niż Amanita muscaria. Choć żadne zioło ani naturalna substancja nie może całkowicie odtworzyć unikalnego jednak działania muchomora czerwonego, wiele roślin oferuje zbliżone efekty w różnych aspektach, takich jak relaksacja, introspekcja, poprawa nastroju czy łagodzenie bólu. Wybór zależy od celu i preferencji użytkownika. Zgodnie z obietnicą zaproponuję kilka ziół, przytaczając pokrótce ich możliwe zastosowania. Nieco więcej niż powiem, zobaczycie na wyświetlanych planszach. Wśród ziół działających uspokajająco wymienię walerianę, która uspokaja, wspomaga zasypianie, działa przeciwlękowo poprzez wpływ na receptory GABA. Kolejnym ziołem może być melisa, która redukuje stres, działa relaksująco, poprawia jakość snu.
Dalej passiflora, która ma działanie łagodzące lęk i nerwowość. Wspiera zdrowy sen poprzez działanie na receptory GABA. Zioła wspierające introspekcję i świadomość to na przykład szałwia lekarska, która łagodnie relaksuje, wspiera jasność umysłu i introspekcję. Jest także szałwia wieszcza, silnie psychoaktywna, nielegalna w niektórych krajach, używana do wywoływania wizji. Mogę tu wymienić jeszcze damianę, która stymuluje lekko umysł, poprawia nastrój, łagodzi stres. Wśród mojej wyliczanki ziół o działaniu psychoaktywnym znalazła się kawa, która wprowadza w stan relaksacji i introspekcji poprzez działanie na układ GABA, oraz różeniec górski, który wspomaga adaptację do stresu, poprawia nastrój, zwiększa wytrzymałość psychiczną. Do ziół poprawiających sen, jak muchomor w mikrodawkach, należą m.in. chmiel i lawenda. Chmiel wspiera spokojny sen, łagodzi nerwowość. Lawenda relaksuje, poprawia jakość snu, redukuje stres. Kilka ziół o działaniu przeciwbólowym i relaksacyjnym wymieniłem w równoległym filmie. Tu przytoczę jeszcze raz korę wierzby oraz dodatkowo dziurawiec. Kora wierzby to naturalny środek przeciwbólowy, działa podobnie do aspiryny. Natomiast dziurawiec poprawia nastrój, łagodzi ból, działa delikatnie przeciwlękowo. Z zestawu grzybów leczniczych jako alternatywy wymienię na przykład grzyby reishi i lwią grzywę. Reishi relaksuje, wspiera układ odpornościowy, poprawia jakość snu. Natomiast lwia grzywa wspomaga regenerację układu nerwowego, poprawia koncentrację. Roślin wykazujących kolejno omawiane działania jest znacznie więcej. Wymienione tu rośliny oraz grzyby mają więcej właściwości zbawiennie wpływających na nasze organizmy. Tu zaprezentowałem w skrócie tylko te, które mogą zastąpić właściwości muchomora czerwonego. Jakość działania przeciwlękowego dziurawca zależy od sposobu ekstrakcji i części rośliny, które zostały użyte. Aby osiągnąć pożądane efekty związane ze stosowaniem muchomora czerwonego, trzeba go spożywać przez określony czas. I to samo dotyczy ziół, którymi można go zastąpić. Może w przypadku mody na muchomora czerwonego chodzi bardziej o spotkania z nieznanym niż o wyżej wspomniane działania. Może chodzi tu o sprzedaż ekstraktów. Nie wiem, czy takie moje podejście do amanitki ma jakieś znaczenie. Bez względu na to, co ja o tym boomie sądzę, ekstrakty z muchomora czerwonego działają i potwierdzają to badania naukowe. I mamy kolejny dar natury, który może nas wspomagać. A Amanita muscaria ma także swoje miejsce w ezoteryce i symbolizuje magię. I to już wszystko, co chciałem przekazać w tej audycji. Wiem, że te dwa równoległe filmy to nie jest absolutne wyczerpanie tematu. Tym bardziej, że nie jest on jeszcze w pełni zbadany. Jednak przekazuję tu dużą dawkę informacji, na podstawie których można sobie wyrobić dobrze uzasadnione własne zdanie na temat muchomora czerwonego. Tego pięknego grzyba, którym z jednej strony straszono nas od dziecka, a z innej umieszczano wśród obrazków dla dzieci w bajkach, baśniach i wieszano na choince. Z czego mogła wynikać taka dychotomia? Zastanawiam się nad jeszcze jednym odcinkiem, w którym mógłbym opowiedzieć o przekazywanych mi indywidualnych doznaniach, tak pozytywnych, jak i negatywnych. Te negatywne akurat wcale nie są bardzo negatywne i mogą coś podpowiadać.
Może powstanie taki film, w którym poruszę tematy magiczne i fizyczne jednocześnie. Dajcie znać w komentarzach, czy taka tematyka w moim wydaniu to dobry pomysł. Jednak najpierw zrobię sobie chwilę przerwy, bo przygotowanie tych 2 filmów pochłonęło sporo energii, ale nie na próżno, bo ta zużyta energia została przekształcona w sporą dawkę satysfakcji z tego, że z jednej strony mogłem pogłębić swoją wiedzę, a dzięki tym filmom mogę się tą wiedzą podzielić z innymi. Jeszcze tylko kilka obiecanych plansz i mamy to. I do następnego razu.